Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj omówię zasady gry o nazwie Labirynt. Gra przeznaczona jest dla 2 graczy. No i jak widzimy, rysujemy zaznaczyłem sobie tutaj jednego gracza, tutaj drugiego gracza. Jak widać, rysujemy sobie pola podobne do gry w statki. Jeden gracz sobie rysuje pole 10 na 10 obok drugie, no i gracz drugi oczywiście też rysuje takie 2 pola. No i podobnie jak w grze w statki, oczywiście obydwaj gracze grają na swoich kartkach. Ja tu zaznaczyłem to na jednej kartce, tylko żeby przedstawić zasady. No i oczywiście każdy gracz zasłania sobie swoje pola tak, żeby drugi gracz nie widział. O co chodzi? Gdzieś na tym swoim kwadracie zaznaczamy kółko. Jest to skarb, do którego musi dotrzeć przeciwnik. No i X, najlepiej żeby było gdzieś na brzegu tego kwadratu, z którego będzie startować nasz przeciwnik. No i rysujemy sobie labirynt. Umownie powiedzmy, tak jak tu narysowałem, na 30 pól, czyli łącznie z tym X-em i kółkiem mamy 30 pól do przejścia. No tutaj drugi gracz w ten sposób sobie zaznaczyłem, że tu ma ten skarb, a tu rozpoczyna się ta wędrówka po tym labiryncie. No i tak, gracz pierwszy zaznacza sobie na tym drugim polu miejsce rozpoczęcia tej swojej wędrówki do skarbu, czyli gracz drugi oznajmia mu, że jego rozpoczęcie labiryntu zaczyna się w polu A8, czyli tutaj zaznaczamy sobie A8 X-em. Natomiast drugi gracz zaznacza sobie w pole E10, czyli E10 X-em i w tym polu zaczyna swoją wędrówkę. I teraz tak, każdy gracz może mieć do 5 ruchów w jednym tak jakby ruchu, jeżeli uda mu się nie trafić na ścianę. Czyli jeżeli uda mu się odgadywać te pola po kolei, może wykonać do 5 ruchów, następnie przeciwnik. Jeżeli natomiast natrafi na ścianę, przerywa w tym momencie swoje poruszanie. Czyli tak, zaczyna gracz pierwszy z tego pola i mówi, że chce na przykład poruszyć się na pole A9. Czyli z tego A8 na pole A9. No i teraz tak, gracz numer 2 sprawdza, czy z A8 na A9 jest przejście. Jest. No i gracz porusza się tutaj na A9. No i teraz powiedzmy, że chce się poruszyć na pole B9. Gracz numer 2 sprawdza, na pole B9 również można się poruszyć. Czyli wykonuje już swój drugi ruch. Tak jak mówiłem, do 5 ruchów, jeżeli się uda. Teraz powiedzmy, że będzie chciał poruszyć się na pole B10. Z pola B9 na B10 jest ściana. Czyli oznajmia graczowi 1, że jest ściana. No i ten gracz zaznacza sobie tutaj, że w tym miejscu jest ściana, nie można przejść. No i zakończa w tym momencie ruch. No i gracz numer 2 rozpoczyna swoją wędrówkę. No i mówi, że z tego pola E10 chce przejść na pole E9. Gracz numer 1 sprawdza, czy jest możliwy taki ruch. Z E10 na E9 jest przejście. Czyli zaznacza sobie tutaj. No i teraz chce przejść powiedzmy na pole z E9 na D9. Gracz pierwszy sprawdza. Z E9 na D9. Niestety jest ściana, nie ma tutaj przejścia. Czyli gracz sobie zaznacza tutaj ścianę. No i znowu kolejny ruch ma gracz numer 1. Czyli wie, że tu już jest ściana. Może się tak poruszać w tą lub ewentualnie można również cofać się tam, gdzie już byliśmy, bo na przykład powiedzmy, że no tutaj by tędy szedł labirynt. No ale powiedzmy, że idzie dalej, czyli na pole C9 próbuje, czyli z B9 na C9, B9 na C9 jest możliwy taki ruch, czyli idzie sobie w tą stronę. Teraz chce iść powiedzmy na C8,
Czyli z C9 na C8 również jest przejście. Powiedzmy, że ten gracz ma dużo szczęścia, dalej chce iść na pole C7. C7 też może iść, czyli to już jest trzeci ruch, który wykonał. No i teraz chcę, powiedzmy, skręcić na pole z C7 na D7, czyli ten gracz 2 sprawdza C7 na D7, nie ma przejścia, jest ściana, czyli tu sobie zaznacza ścianę. No i udało mu się wykonać 3 ruchy, zanim trafił na ścianę. No i teraz gracz drugi znowu toczy swoją wędrówkę do skarbu, czyli powiedzmy z pola E9 na E8. Gracz pierwszy sprawdza, z pola E9 na E8 jest przejście, czyli idzie sobie. Teraz chce iść dalej na pole E7. Z E8 na E7 jest ściana. No i gracz sobie zaznacza tutaj ścianę. No i tak to wygląda mniej więcej rozgrywka. Tak jak mówiłem, chodzi o to, kto pierwszy dotrze do tego skarbu przeciwnika, czyli do tego kółka. Mam nadzieję, że się spodobało. Zapraszam do grania, oglądania kolejnych moich filmów. Do zobaczenia.